Dzień dobry i witam serdecznie te setki tysięcy, a może nawet miliony i kwadryliony obserwujących ten kanał Człowieka Żelazko, mojego sportowego alterego. Człowiek Żelazko, czyli dosłowne tłumaczenie Ironmana, czyli tym, czym się od już tak mniej więcej roku zajmuję. Efekty widać w postaci minus 25 kg, ale też aktywności fizycznej, którą sobie włączyłem przez ten cały czas. Ironman, czyli taka specyficzna odmiana, albo może niektórzy powiedzieli ukoronowanie triatlonu. De facto jest to dyscyplina sportowa, która się składa z 3 innych. Żeby ukończyć Ironmana, trzeba najpierw przepłynąć 3 km 800 metrów w jakimś minimalnym czasie, później od razu wsiąść na rower, przejechać 180 km i zaraz potem jeszcze przebiec 42 km 200 metrów, czyli pełen maraton. Jest co ogarniać, tym się trochę param właśnie i chciałem o tym dzisiaj porozmawiać z bardzo fajnym gościem, którego zaraz wam przedstawię, ale zanim to zrobię, to może kilka słów też, kim ja w ogóle jestem. Ja mam na imię Damian, jestem już w słusznym wieku, mam 53 lata, co widać może po tej mojej siwej brodzie. Jestem w szczęśliwym związku partnerskim, przynajmniej takie sygnały dostaję i takie wysyłam. Jestem w szczęśliwym związku rodzicielskim, tutaj czuję, że więcej sygnałów wysyłam niż dostaję, ale to jest taka specyfika 20-latków, więc jest wszystko ok. Jestem przedsiębiorcą, zajmuję się już od kilkunastu lat sztuczną inteligencją, czyli od momentu, kiedy ta sztuczna inteligencja ani nie była aż tak inteligentna jak teraz, ani tak modna jak teraz. W ramach projektu Sentimenti stworzyliśmy rozwiązanie do analizy dowolnych emocji w każdym tekście, w kilkunastu językach, także potrafimy odczytać, ile w danym tekście jest, nie wiem, radości, smutku, złości, oczekiwania i tak dalej, całe spektrum emocji. Tym się zajmuję zawodowo. A jeśli chodzi o tą część sportową, to już wam o tym wspomniałem i żeby połączyć te dwa aspekty, spróbować trochę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy na temat naszej dzisiejszej rozmowy, Iron Mind, czyli taki żelazny umysł w tłumaczeniu, czy jeżeli tak, to jak wytrwałość w sporcie przekłada się na sukces, czy to w biznesie, czy to w życiu zawodowym, czy to może w życiu osobistym, czy w innych aspektach. Do tego niecnego celu zaprosiłem mojego wspaniałego i serdecznego przyjaciela, moją też inspirację sportową, Barta Romanowa. Cześć Bart. Witam wszystkich, cześć Damian, świetnie tutaj być z wami. Dzięki wielkie. Zanim przejdziemy do rozmowy, pozwól, że też i tobie poświęcę kilka słów, kim jesteś, przedstawię cię troszkę. To, że znamy się już, no nie wiem, chyba powoli od 20 lat, mniej więcej pewnie tyle będzie prywatnie, ale też jesteś moją inspiracją sportową, to gdzieś chyba od ciebie zaczęła się ta myśl o tym, żeby spróbować tego Ironmana ukończyć. Zobaczymy, czy to się uda. Ten cel sobie postawiłem na ten rok. W czerwcu tego roku startuję w zawodach pełnego Ironmana. Wcześniej mam jeszcze parę innych zawodów, a ukoronowaniem tego sezonu ma być pełen maraton w Poznaniu. Ale nie o tym. Bart jest właśnie tą inspiracją, która mnie do tego celu gdzieś skierowała, bo Bart, kiedy jeszcze bardzo czynnie i aktywnie uprawiał właśnie triatlon, jest też Ironmanem. Zajmował chociażby 14 miejsce w Polsce w swojej grupie wiekowej, więc wow. Ja nawet tam nie aspiruję, ja bym chciał ukończyć tego Ironmana, a nie być którymś tam nastym w Polsce. Na to prawdopodobnie nie ma szans. I o to chciałem się Barta zapytać, trochę jego doświadczenia sportowe. On już tą drogę przeszedł, ja jestem trochę w trakcie, trochę przed, ale Bart też ma super doświadczenia zawodowe. Jest coachem, executive coachem pracującym z międzynarodową kadrą menedżerską, kierowniczą
więc ma fajną wiedzę, która nam pozwoli na to pytanie o propos wytrwałości i innych cech, jakie w sporcie możemy znaleźć i w życiu, może nam spróbować na to pytanie odpowiedzieć. Bart jest też twarzą bardzo ciekawego projektu taolidera.pl. Jak sami piszą na stronie Państwo, to jest pierwszy w Polsce program przywództwa i transformacji. Ja już z niego korzystałem, polecam bardzo, fajna sprawa, gdzieś tutaj podlinkujemy zaraz te nasze strony. Bart, dzięki wielkie, że jesteś i ja od razu mam do Ciebie pierwsze pytanie, czyli to, co mnie na początku interesuje. Trochę znam tą historię, ale też nie do końca. Jak w ogóle trafiłeś do tego sportu? Czy miałeś jakieś wcześniejsze doświadczenia ze sportem i chociażby dlaczego triatlon, a nie inna dyscyplina? Świetne pytanie o całą historię. Sport zawsze jakoś tam był obecny w moim życiu, to znaczy od czasu podstawówki grałem w piłkę nożną w jakimś małym klubie w Poznaniu. Później w czasach liceum mam taki obraz siebie, że zajmowaliśmy się z kolegami wykorzystaniem każdej wolnej chwili na to, żeby w czasie przerw i po lekcjach również grać w piłkę albo w koszykówkę, także działo się to zupełnie spontanicznie. Natomiast później życie stało się inne, to znaczy na studiach musiałem pracować, więc nie było już takiej okazji do tego, żeby w ogóle jakiś sport uprawiać. W momencie, jak zacząłem karierę zawodową, albo jak studia się skończyły i pracowałem na pełnym etacie, to też to nie wróciło najpierw. Dopiero po kilku latach, kiedy zobaczyłem, że tak naprawdę nie idzie dobrze, nie idzie to w dobrym kierunku i to, jak wyglądam, jak się ze sobą czuję, zaczęło być troszeczkę balastem, powiedzmy, to zacząłem po prostu biegać od czasu do czasu. Później miałem taką przygodę ze sportami walki. Przez jakieś 1,5 roku uprawiałem Krav Magę, a później wyjechałem do Norwegii. I w Norwegii w pracy konsultingowej jeszcze więcej siedziałem za biurkiem, jeszcze więcej pracowałem i oczywiście tak zwany balast zaczął ciążyć jak najbardziej już tak, że doszedłem do pewnego momentu, w którym po prostu źle się ze sobą czułem. No i znowu wróciło bieganie. Zacząłem od biegania, od krótkich dystansów, bo długich nie byłem w stanie przebiec. Tak, w pewnym momencie pojawił się jakiś lokalny półmaraton, na który się po prostu zapisałem i zacząłem trochę więcej biegać, żebym wiedział, że jestem w stanie te 21 kilometrów przebiec. I po tym półmaratonie, siedząc na lunchu z kolegami z pracy, ktoś zapytał mnie, czy wiem, co to jest Norseman. No ja oczywiście nie wiedziałem, co to jest Norseman. No i kolega stwierdził, że to zobacz sobie, może to jest coś fajnego, bo to jest najtrudniejszy do zrobienia Ironman pod względem warunków, w jakich się ten dystans pokonuje. No i ja poszedłem po tym lunchu, odpaliłem YouTube'a, wrzuciłem sobie hasło Norseman i zobaczyłem filmiki reklamowe, takie zajawki z poszczególnych lat, w których Norseman się odbywał w Norwegii. I to jest faktycznie Ironman z takim upgrade'em, to znaczy zaczyna się etap pływacki we fiordzie, na którego powierzchni jest roztopiony świeżo śnieg. To się dzieje latem w Norwegii, to znaczy, że te czapy śniegu właśnie topią się do fiordu i ta woda zimna jest po prostu tym środowiskiem, w którym się płynie. Ta woda zimna jest zimna. Ta woda zimna jest zimna do tego stopnia, że widzi, że jak ludzie, którzy wychodzą na brzeg, mają problemy w ogóle z wyjściem i tam z
są asystenci w wodzie płytkiej, żeby już wytargać te zwłoki na brzeg i rozgrzać kończyny i rozpocząć ten etap rowerowy. A potem 180 km po norweskich górach, które oczywiście po setkach przewyższeń na tym dystansie kończą się w tym samym miejscu, w którym kończyło się etap biegowy, czyli na poziomie morza na brzegu fiordu. Okay. I wkładasz buty biegowe i biegniesz na Gaustatoppen, nie wiem, czy to jest najwyższy, czy jeden z najwyższych szczytów Norwegii, 42 km, również z przewyższeniami, tyle że już łącznie mocno pod górkę, czyli tam przynajmniej 2000 metrów wyżej ten szczyt jest. No i piękne widoki ludzi, którzy wbiegają na metę całkowicie rozemocjonowani, ze łzami w oczach. To jest naprawdę wyjście poza strefę komfortu niewiarygodne. Wysiłek fizyczny najwyższego lotu. Ja ci powiem, że ja trochę myśląc o naszej rozmowie, przygotowując się do niej, obejrzałem sobie wczoraj obejrzałem ostatnie relacje z tego, pierwszy raz w życiu w ogóle zobaczyłem to, co tam się dzieje. To jest rzeczywiście niesamowite, nie? Jakby Ironman już jest jakimś po prostu kosmosem nadal dla mnie, a ta historia jest jeszcze po prostu ileś leveli, ileś poziomów wyżej. No to, co pisałeś, dokładnie tak to tam wyglądało. No dobra, i gdzie jesteś lub byłeś ty, lub nie byłeś w tej historii? No, historia rozpoczęła się tak, że obejrzałem sobie te filmiki właśnie i stwierdziłem, wow, triatlon jest fajny, zainspirowało mnie to i oczywiście pojawiło się pierwsze pytanie, jak zacząć? Kiedy nie umiesz tak naprawdę pływać, bo jak jesteś na basenie, to po 200 metrach albo po 100 metrach masz ochotę wypluć płuca i już wiesz, że tętno nie pozwala na kontynuowanie kolejnej długości basenu. Tak. I ta odpowiedź na pytanie, jak zacząć, była właśnie taka: trzeba się nauczyć pływać na tyle, żeby być w stanie przepłynąć w ogóle jakikolwiek większy dystans. I do tego znalazłem jako człowiek samouk taki program amerykański, który się nazywa Total Immersion Swimming. Ściągnąłem sobie... poleciłeś zresztą i ja też z niego korzystam i rzeczywiście jest fajny. Tak, bo to jest po prostu freestyle rozbity po kolei na podstawowe etapy, od czego zacząć, czyli z czego się składa dobry freestyle, długodystansowe pływanie, robisz poszczególne ćwiczenia. Ja to dokładnie tak zrobiłem. Ściągnąłem sobie filmiki instruktażowe na tablet, postawiłem ten tablet na brzegu basenu, tak żeby sobie na świeżo obejrzeć, na czym polega kolejny etap. Oglądałem sobie kolejny etap i robiłem kilka długości z danym ćwiczeniem, tak długo, aż stwierdzałem, że dobra, to już opanowałem, to teraz etap drugi i tak przez kilka zajęć basenowych nauczyłem się pływać w tym stylu, w tym długodystansowym freestylem powiedzmy, czy crawlem. I później skupiłem się na tym, żeby po prostu pływać, bo wiadomo, że jak z każdą umiejętnością, im więcej ją robisz, tym lepiej się z nią czujesz i tym łatwiej ona przychodzi. Po czym pojawiła się notatka czy artykuł w lokalnej gazecie, że jest coś takiego jak klub triatlonowy w miejscowości, w której mieszkałem i że to są ludzie, którzy się spotykają po to, żeby uprawiać razem ten sport. No i tak się właśnie stało, że stwierdziłem, dobra, idę. Poszedłem, poznałem ludzi, zacząłem chodzić 2 razy w tygodniu na treningi pływackie klubowe, gdzie pływa się powiedzmy w zgrai ludzi na basenie, na kilku wynajętych czy zarezerwowanych torach, co oczywiście skłania cię do tego, żeby płynąć w tempie w takim, jakim pływają inni, co było kolejnym oczywiście poziomem do opanowania, jeżeli chodzi o moje umiejętności pływackie,
a jednocześnie uczestniczyłem w treningach rowerowych, które były zawsze w ciągu weekendu, czyli grupa ludzi po prostu mówi, dobra, dzisiaj jedziemy taką, a nie inną trasę. Braliśmy rowery, jechaliśmy po prostu w stadzie i również treningi biegowe, To wspólne. jeśli mogę tylko na słowo wejść, bo mi się jedna rzecz skojarzyła z moich treningów, które są jakby podobne do Twoich przecież, że ja tak samo miałem, że nauczyłem się według tego systemu, też obejrzałem oczywiście milion innych filmików na YouTubie, kupiłem sobie taki specjalny, nieprzemakalny czy ten wodoszczelny worek, żeby kamerę topić i tam się nagrywać, też podglądać, jak to wygląda. Wyglądało fatalnie na początku. I później miałem też ten przeskok, że od momentu, kiedy, że najpierw starałem się pływać wcześniej rano, też z tego powodu, że basen był w miarę pusty i miałem w miarę wolny tor, ale później już się zacząłem odważać chodzić później, nie po to, że jakby lubię, że jak jest więcej osób, ale jak już płyniesz w takiej grupie 5-6 osób, które nawalają, mówiąc brzydko, kraulem, no to musisz trzymać to tempo po prostu, żeby się zmieścić w tej kolejce, więc no takie same też mam doświadczenia. Rowerowo, no tak samo, tu rower za mną stoi mój na trenażerze ustawiony do moich ćwiczeń. Ty też korzystałeś z trenażera, czy bardziej mieliście takie wyjazdy, wypady w teren? Mieszkałem w Norwegii w tym czasie, więc trenażer zdecydowanie przez jakieś pół roku Właśnie. dobre był jedynym sposobem na to, żeby w ogóle robić treningi rowerowe, Tak. bo przy tej ilości kilometrów, w momencie kiedy na drogach leży śnieg i temperatura jest poniżej zera, no długi dystans na rowerze nie należy do przyjemnych elementów treningowych, także tak, zdecydowanie od początku zimy do wczesnej wiosny trenażer był mocno ujeżdżany. Ale też kurczę, tak sobie myślę w Norwegii, jak dobrze, jak trochę ją znam, to macie fajnie niż w tej naszej tutaj Wielkopolsce, Płaskopolsce, że macie przewyższenia, górki, że tam jest jakby z czym pracować. Można spokojnie wyjeździć. Ja tu, żeby wyjechać na miasto, naprawdę muszę szukać długo jakieś górki, żeby to miało sens i kończę się tak na trenażerze, nawet jak jest ciepło, bo tam dopiero mogę te swoje waty wycisnąć, nie? To ma i plusy, i minusy, w sensie trenażer, jeżeli chodzi o taki ustrukturyzowany trening rowerowy, ma plusy, ponieważ możesz ustawiać sobie obciążenia na przykład w interwałach czasowych, tak? Czyli robić ileś tam minut ciężej, ileś minut lżej, natomiast no, jeżeli jesteś na terenie górskim, oczywiście po pierwsze jest przyjemniej, po drugie jesteś na świeżym powietrzu, natomiast wtedy nie ma zaplanowanej regularności, czyli te przewyższenia wydarzają się w sposób naturalny, a nie zaplanowany, co w przypadku programów treningowych takich, jakie mamy spisane w przygotowaniu do Ironmana, no nie da się jakby tego zrobić w taki planowy sposób. Także tu trenażer daje tą możliwość strukturyzowania treningu. To pozwól się dopytam jeszcze, programy treningowe powiedziałeś. Z czego korzystałeś? Jak sobie układałeś w ogóle plan treningowy? No bo jednak jakiej struktury warto się trzymać, nie? Po prostu znowu będąc całkowitym samoukiem i na całkowitym spontanie, szukałem po prostu, używając przeglądarki programów treningowych przygotowujących do Ironmana i znalazłem jakąś amerykańską książkę, której nazwy już w tej chwili nie pamiętam, którą po prostu kupiłem na Amazonie, która była pełnym programem treningowym przygotowującym w ciągu chyba 12 miesięcy do pełnego dystansu Ironmana. I ten program, tak jak patrzę na niego z perspektywy, był właśnie taki, że zaczynasz powoli, poszczególne treningi się wydłużają, też następuje wzrost intensywności poszczególnych treningów. One były rozpisane na praktycznie 6-7 dni w tygodniu, na 7 dni w tygodniu, z czego ten jeden dzień jest oczywiście alternatywny. Aha.
I był to program oczywiście no, taki jak specyfika triatlonu, czyli wszystkie 3 dyscypliny z treningami na zakładkę, plus jeszcze sesje treningowe na siłowni, specyficznie przygotowujące poszczególne grupy mięśni do właśnie wysiłku typowo triatlonowego. Ale też rozumiem, że w związku z tym nie miałeś trenera jako takiego, który by tam cię sprawdzał, kontrolował, sczytywał twoje dane z zegarka, bla, bla, bla i jakoś to korygował. Jechałeś po prostu sam po kolei. Całkowicie na spontanie, nigdy nie miałem trenera, który by mnie w jakiś sposób prowadził. Rozważałem to w pewnym momencie, ale stwierdziłem, że w sumie robię to dla siebie, więc aż tak mi nie zależy i tak naprawdę moim jedynym celem też było ukończenie zawodów, a nie zrobienie jakiegoś wyniku, więc stwierdziłem, że w sumie nie ma sensu, po co się aż tak cisnąć. No, okazało się, że wiesz, to podejście zaskutkowało tym, że te wyniki, jak ja go oglądałem je, to były naprawdę świetne. Zresztą, tak jak wspominałem, 14 miejsce w Polsce w swojej grupie wiekowej to nie jest byle co. Ja z kolei powiem Ci, że też próbowałem ćwiczyć samemu. Chyba mam tą samą książkę i po angielsku, i jestem niemieckojęzyczny i po niemiecku, nawet sobie ją kupiłem, żeby jeszcze lepiej ją zrozumieć. Natomiast ja osobiście na przykład potrzebuję kogoś, kto mnie trochę dopinguje, trochę z bacikiem stoi nade mną, który mnie pochwali czasami, jak coś zrobię dobrze, mnie to kręci, nie? Jeżeli sam biegałem, też biegałem sam i robiłem inne te wszystkie dyscypliny sportowe, ale to widzę po wykresach, że to było na dużo niższym poziomie, bo tu sobie odpuszczę, tutaj prawie zaliczone, tu coś. No, tu mamy inaczej, nie? To jest kwestia jakby chyba tego właśnie, masz chyba większy Iron Mind niż ja i że to sobie sam ogarnąłeś, nie? Szacun. Wiesz co, no, ale jakby absolutnie się z Tobą zgadzam, że posiadanie trenera w danej dyscyplinie sportu jest naprawdę bardzo wartościowym czynnikiem. To znaczy też z punktu widzenia chociażby samych umiejętności. Ja teraz mieszkam nad morzem i staram się ogarnąć kitesurfing i Okay. nie wyobrażam sobie tego typu dyscyplinę sportu uczyć się jej z filmów na YouTubie i później biegać na plaży i próbować powtarzać to, co obejrzałem właśnie gdzieś w internetach, ponieważ no, ten moment, kiedy masz trenera, który ci powie rób to, rób tamto, to robisz źle, tutaj masz rzeczy do poprawy, no jest absolutnie game changerem. No, zmienia po prostu zupełnie tempo, zmienia progres, dostęp do wiedzy rzetelnej w danym momencie, która akurat jest ci potrzebna, którą widać, że musisz poprawić. Jeżeli chodzi o poszczególne elementy danego sportu, to jest niewątpliwie cenna rzecz. No i plus oczywiście motywacja i to, że taki trener po prostu kopie w tyłek i już wiedząc, że musisz się z nim skomunikować po kolejnym treningu, wiesz, że będzie on to sprawdzać, to też skłania do tego, żeby ten wysiłek zrobić i żeby się do niego przyłożyć. Także tak, zdecydowanie. Tak, no tak też to czuję. Wysiłek, wyzwania, kojarzy mi się z trudnościami. Jakbyś tak retrospektywnie się spojrzał na ten okres, kiedy ty byłeś tym aktywnym, czynnym, no de facto amatorem, ale jednak sportowcem, to jakie największe wyzwania byś gdzieś teraz mógł wymienić, które gdzieś ci towarzyszyły, najtrudniejsze momenty w tych przygotowaniach, czy to jakieś kontuzje, czy to bardziej mentalne kwestie, czy może godzenie, nie wiem, sportu z resztą życia. Co to było, co było dla ciebie największym wyzwaniem koniec końców w tym triatlonie, w Ironmanie? No, zdecydowanie w przypadku triatlonu i przygotowania do długodystansowych zawodów na dystansie Ironmana, pogodzenie życia prywatnego z treningami, czyli wciśnięcie treningów w normalny grafik normalnie funkcjonującego człowieka, który pracuje powiedzmy standardowe 8 godzin dziennie,
możemy to tak powiedzieć, plus rodzina, dzieci, zakupy, wywiadówki i cokolwiek jeszcze tutaj dodamy, jak na przykład życie społeczne czy kulturalne. I to jest chyba największy problem, wyzwanie, z którym się trzeba zmierzyć, że wrzucenie... Jeśli pozwolisz, to dopytam jedną rzecz, żeby też jakby nasi oglądający nas, mam nadzieję liczni, jak nie teraz, to w przyszłości, żeby oni jakby poczuli, ile miałeś średnio jednostek treningowych, nie wiem, dziennie, w tygodniu, jak wyglądał twój typowy dzień albo typowy tydzień w takim intensywnym przygotowywaniu się do chociażby Ironmana? W tych programach treningowych na początku wygląda to jeszcze w miarę spokojnie, czyli zaczynasz program treningowy od powiedzmy jednego treningu obowiązkowego dziennie przez 6 dni w tygodniu, natomiast później te jednostki treningowe rosną do 20 kilku jednostek treningowych tygodniowo, czyli w skrócie musisz zrobić trening rano, trening wieczorem czy po południu i w ciągu weekendu upchnąć jeszcze długie jednostki treningowe przygotowujące cię do długich dystansów, czyli na przykład 5 godzin roweru, 3 godziny biegania, połączone jeszcze z delikatną wizytą na siłowni na przykład. I tego typu obciążenia się tu pojawiają. No i to jest po prostu trudne i to generalnie jak spojrzymy logicznie na życie normalnego człowieka, no to te 2 treningi dziennie upychasz, jeden wcześnie rano, drugi późno wieczorem. Tu z takiej perspektywy oczywiście, jeżeli robisz trening o 22, wychodzisz na przykład z siłowni po 23, to pojawiają się też problemy z ilością snu. Tak. Bo tętno podwyższone, bo nie możesz zasnąć, a tutaj trzeba się obudzić w okolicach 6 i zrobić trening jeszcze przed wyjściem do pracy. Także to jest kolejna przygoda, z którą się trzeba zmierzyć. A z kolei w weekendy, no ponieważ jest życie rodzinne i ono też biegnie równolegle, to kombinowałem w ten sposób, że po prostu wstajesz wcześnie rano w sobotę i wcześnie rano w niedzielę i robisz te kilkugodzinne treningi, licząc na to, że jak rodzina wstanie, zdążyć zjeść śniadanie, się ogarnąć, to wtedy w okolicach 12 przychodzisz cały na biało i dobra, to teraz zaczynamy dzień. No i oczywiście wtedy przychodzi też takie długofalowe zmęczenie i poczucie całkowitego wyładowania baterii. No, dużo wyzwań po prostu. Tak, to jest racja. Ja w ogóle podziwiam Cię, ja staram się, no, mam podobnie, a z drugiej strony każdy, kto chociaż trochę dotknął sportu, wie, że na końcowy efekt składają się nie tylko treningi, ale składają się 2 inne przynajmniej składowe, to jest właśnie możliwość odpoczynku i jakieś zdrowe odżywianie. Nie? Z tym odpoczynkiem bywa różnie, staramy się łapać jakby te godziny, ale rzeczywiście tych treningów jest sporo, a przecież praca, przecież reszta życia. Tu się absolutnie mam często podobnie. A powiedz mi właśnie a propos tej trzeciej składowej, odżywianie, czy jakoś, bo też wspominałeś, że wystartowałeś z poziomu nadwagi i jakby gdzieś takiego balastu fizycznego, jakie zmiany wprowadziłeś w trakcie tego przygotowania, bo też pamiętam, widziałem Cię, że no, zrzuciłeś sporo kilogramów. Nie wiem, jaka była Twoja max waga, kiedy startowałeś, ale pamiętam, że wspominałeś, że przed pełnym Ironmanem ważyłeś 70 parę kilogramów. To jest chyba spora redukcja. Jak to wyglądało od strony właśnie żywienia? Tak się zdarzyło, że w czasie mojego przygotowania do Ironmana cała rodzina przeszła na dietę wegetariańską.
co też sprawiło, że jakby świadomie te posiłki były gotowane, znaczy w takim sensie, że unikaliśmy absolutnie jakiegoś jedzenia śmieciowego i to, co się pojawiało na talerzu, było no właśnie warzywno, świeże, Okej. i jednocześnie dość mocno wpłynęło na mój spadek wagi. Także faktycznie moja waga startowa była dokładnie na 80 kg i tak ja generalnie jestem, powiedzmy, grubokościstym człowiekiem. Także w tej chwili, kiedy nie mam takich dużych obciążeń treningowych, ważę około 85 kg. Mhm. Natomiast te momenty piku balastowego były w okolicach 100, także to mówimy o takich zmianach. To zdecydowanie jest tak, że jak biegniesz te dziesiątki kilometrów, czy jedziesz na rowerze i masz nadmierne kilogramy, no to jest dokładnie tak, jakby ci ktoś po prostu włożył dzisiaj 20-kilowy plecak na plecy i powiedział: dobra, Damian, to strzel teraz sobie Tak, trening biegowy, 30 kilometrów, zapraszam. tak, tak, dokładnie. Jest trudniej. Okej, no racja. Dobra, wiesz co, ostatnie moje pytanie dotyczące tak stricte sportowych rzeczy, które mnie osobiście interesują, jak sobie ten temat ogarniałeś, no bo to chciałbym powiedzieć, że ważne jest, ale to chyba nie jest takie super ważne, jest to może bardziej modne. Ważne czy modne jest monitorowanie swoich wyników w różny sposób. No, fajnie jest widzieć jakiś progres lub nawet czasami regres i to też jest ważna informacja. Z czego ty korzystałeś? Nie wiem, jakieś zegarki, smartwatche, które mierzą tętno, jakieś opaski, inne historie. Co gdzieś tam było wokół ciebie, co ci być może pomagało jakoś monitorować, czy robiłeś to też na czuja, bo tak też można po prostu czuć swoje ciało i też ogarniać? Zdecydowanie po prostu zegarek triatlonowy, który jest przystosowany do uprawiania tych 3 sportów, który umożliwia połączenie 3 dyscyplin i automatycznie się przełącza pomiędzy nimi w momencie, kiedy widzi zmianę tętna. I to jest rzecz, której używałem. No i oczywiście statystyki. Ja miałem akurat Garmina, także statystyki garminowe po każdym treningu sobie zgrywałem. Dobrze jest, kiedy taki zegarek ma opcję planowania treningów, szczególnie właśnie w przypadku treningów biegowych i treningów rowerowych, kiedy po prostu mówi ci teraz tyle i tyle minut w takim i takim poziomie tętna, bo właśnie masz rozpisany trening, który w różnych strefach tętna ma być zrobiony. Wtedy A ten to zegarek... musiałeś sobie, rozumiem, tylko dopytam jeszcze, musiałeś sobie sam ręcznie wpisać z książki przepisać ten trening na Dokładnie. apkę garminową. Okej. Dokładnie, i wtedy ten zegarek ci po prostu prowadzi przez ten trening. I tak naprawdę niczego więcej nie uważałem, żeby było mi to w jakiś sposób potrzebne, jakieś większe analizy i to, co się działo. Po prostu mając ten program treningowy, który miałem, wiedziałem, że muszę zrobić takie, a nie inne treningi w takich czasach, w takich strefach tętna i po prostu krok po kroku, bez zbędnego kombinowania, posuwałem się zgodnie z tym procesem, który w tym programie treningowym był określony. Okej. A pozostały sprzęt, nie wiem, no wiem, że w pływaniu czasami jest wymagana pianka, czasami jest gdzieś jako opcja dostępna. Ja też korzystam z twojej pianki, za co dzięki, bo mi bardzo, bardzo pomaga, szczególnie na basenie, trzymać mój tyłek wyżej niż zanim z tej pianki korzystałem. To jest jedna rzecz, ale nie wiem, jakoś dobierałeś sobie specjalnie buty biegowe albo nie wiem, rower miałeś czasowy, stricte triatlonowy, czy to był zwykły rower? Jakbym tu jeszcze chciał trochę cię dopytać. Jeżeli chodzi o treningi, to zwykły rower
szosowy, w którym miałem akurat taki bardziej dostosowaną, nie wiem jak to się nazywa nawet, przekładnię, czyli z przodu miałem trzy koła zębate, co faktycznie się sprawdzało na norweskich górkach. Natomiast to nie jest nic specjalnego, po prostu rower do treningów, który można zajechać i na którym w miarę dobrze się siedzi. Oczywiście tutaj chyba najważniejsze z punktu widzenia kolarstwa to jest siodełko i to, czy ono pasuje, bo to naprawdę potrafi boleć. Ewentualnie właśnie ustawienie kierownicy, kierownica jako taka. Ja akurat miałem problemy z wytrzymaniem długich treningów, ponieważ po prostu bolał mnie kark w tej pozycji, wiesz, przykurczonej przez ileś godzin. Później miałem po prostu problemy z bólami pleców. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o buty, słuchajcie, no rynek jest tak ogromny, dla każdego coś miłego, można sobie dobrać pod kątem amortyzacji, kolorów i nie wiem, jakie logo jest na tym bucie nadrukowane. Myślę, że tutaj każdy sprzedawca w sklepie będzie dokładnie wiedział, co wam sprzedać, w zależności od tego, jaki budżet może chcecie na to wydać. Natomiast no tutaj sky is the limit. To jest drogi sport, ponieważ łączy w sobie 3 dyscypliny, także nawet na tak prostą rzecz jak bieganie pozornie można wydać bardzo wiele pieniędzy na ciuchy, na różną pogodę, na różną termikę, na właśnie buty o różnej amortyzacji, o różnej specyfice podeszwy, w zależności od tego, po jakim terenie się biega. No także ta szafa czy garaż ze sprzętem rośnie dość szybko, jak się zaczyna w taką dyscyplinę bawić. Słuchajcie, moi drodzy, możecie Barta śledzić. Ja dodam kilka jeszcze linków do tego nagrania, gdzie można Barta znaleźć, bo warto. Ja wam chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy nas oglądali. Jeżeli to was interesuje, co tutaj się wydarzyło dzisiaj, to zapraszam do polubienia, do subskrypcji. Już mam kilka osób kolejnych, z którymi myślę, że przeprowadzimy równie ciekawe rozmowy, także obserwujcie ten profil, obserwujcie profil Barta i wielkie dzięki jeszcze raz, Bart, za to spotkanie i mam nadzieję, że czuję, że to nie nasza ostatnia rozmowa. Bardzo dziękuję, absolutnie przyjemnie, pozdrawiam wszystkich, do spotkania na ścieżce. Dzięki.